Dzień dobry, cześć, hello, Andrzej Stabelski, Północny Londyn. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Szukałem przez chwilę gwizdka, nie znalazłem, zapomniałem, w pokoju został. No dobrze, wracamy do płyt winylowych. Shirley Bassey, Live and Carnegie Hall. Live and Carnegie Hall, Shirley Bassey, podwójny albumik. Do tego dołączony buklecik w środku, zdaje się, taki malutki, skromiutki. Okładeczka trochę rozklejona. No i od czego się zaczyna? Od Goldfinger. Od Goldfinger. Chyba to jest jeden z największych przebojów Shirley Bassey. Na pewno jeden z najlepszych utworów, co chodzi o Jamesa Bonda. Shirley Bassey, Duran Duran, Wings z Paulem McCartneyem. To są najlepsze kawałeczki moim zdaniem. Ok, Spandau Ballet, Diamond. Diamond i grupa Spandau Ballet. To już za parę dni w Słupsku. Belinda Carlisle, Heaven on Earth. Niebo na ziemi. Belinda Carlisle, sprawdzałem wczoraj, 2 egzemplarze mamy w sklepie, 3. kopia będzie jechała do Słupska. Tego w sklepie nie mamy, a tutaj w Londynie akurat jest. Nie płaczmy nad sobą, Jerzy Połomski. Nie płaczmy nad sobą, płyta mintowa kosztowała, to jest 84 rok z tego co pamiętam, 450 zł kosztowała w 84 roku. Niesamowite ceny. Bee Gees, Children of the World. Children of the World, made in Jamaica, Dynamic Sound Recording Corporation Limited. Jamańskie wydanie. Drugie, które będzie w internecie, które jest już w internecie. Jedno jest, ta płytka w Kanadzie ktoś sprzedaje za 75 funtów, no tu jest znacznie taniej, a płytka w lepszym stanie niż tam w opisie. Nie wiem co z tą płytą się dzieje. Bee Gees, Spirits Having Flown. Spirits Having Flown, Bee Gees, Gatefold okładeczka. W tym roku już chyba 5, 6, może ciut więcej, może ciut mniej pojechało do Słupska. I chciałem wczoraj skopiować tytuły z poprzednich płyt, które wystawialiśmy. Okazuje się, nie ma ani jednego egzemplarza. Wszystko się sprzedaje na pniu. Uwielbiam tą płytę, ale widzę, że z tego co widzę, to nie tylko ja uwielbiam, ale wy też uwielbiacie. Naprawdę, z 6 egzemplarzy w ciągu, nie wiem, 2 niecałych miesięcy, które pojawiły się, może 5, może 8, no nie pamiętam dokładnie, nie liczyłem tego. Nic nie ma, dopiero to się w przyszłym tygodniu pojawi w Słupsku. Gilbert O'Sullivan, A Stranger in My Own Backyard. Obcy na moim tylnym podwórku, coś takiego, z tyłu domu, tak można by było powiedzieć. Ok, jeszcze raz Gilbert O'Sullivan, Back to Front. Słaba kopia, ale cena też słabiutka. Największe przeboje Gilberta O'Sullivana i mamy Claire, Oh Baby, Get Down, Matrimony, Nothing Commitment, Alone Again, Naturally. Największe przeboje, proszę bardzo, to Pickwick wytwórnia. A teraz największe przeboje i wytwórnia Music for Pleasure. Uwielbiam od momentu, kiedy go zobaczyłem pierwszy raz w Muppet Show. Tak, to był gość programu w Muppet Show, zaśpiewał 3 piosenki, między innymi Claire i Alone Again. Od tego momentu polubiłem Gilberta O'Sullivana i muszę powiedzieć, że przez pewien czas miałem problem ze znalezieniem płyty kompaktowej, bo to były akurat lata 90., gdzie chciałem z kompaktów słuchać i zresztą kompaktami handlowałem i kasetami. No i na kompaktach był problem z Gilbertem O'Sullivanem. Teraz nie, ale i na winylu nie jest problem, to jest najważniejsze. Ok, Cleo Lane i John Williams. John Williams, Cleo Lane, czyli tu możemy spodziewać się jazzująca para. I jeszcze raz Cleo Lane, This is Cleo Lane, album, to już nie jazzowy, a popowy. Jadąc samochodem w poszukiwaniu płyt, słuchałem ranną audycji BBC 2 i był taki obszerny wywiad z Cleo Lane, taki około 2 godzin podejrzewam, że to trwało. Szukałem tej audycji wczoraj, przedwczoraj, nie mogę znaleźć w internecie, nie wiem dlaczego, bo BBC przez miesiąc, od momentu puszczenia programu, przez miesiąc jest osiągalny w internecie, ale tego wywiadu akurat nie ma, starsze znalazłem, o dziwo. I od co się rozchodzi? Cleo Lane występowała tylko, można powiedzieć, kameralnie, w jakichś klubach, na małych scenach, chociaż była tak popularna, że mogłaby zapełnić duże hale. Mnóstwo ludzi waliłoby na jej koncerty, ale nie występowała na dużej estradzie. Dlaczego?
prozaiczny powód. Po prostu papierosy. Ona ponoć była przynajmniej, bo teraz pani ma już około 90 lat, a może już skończyła, nałogową palaczką. Po prostu papierosy odpalała. To w klubie małym, okej, w porządku, nikomu nie przeszkadzało, ale na dużej scenie PPOSZ, czy jak to się nazywa, przeciwpożarowy, w każdym razie nie pozwalali jej występować ze względu na jej nauk papierosowy, nikotynowy. Ok, tyle już o Clio Lane. Teraz mamy Christophera Crossa i albo Another Page i Alright, największy przebój, druga strona, pierwszy kawałeczek. Piękna okładeczka, płyta VG+. Tu okładka już gorsza, ale zresztą to pięknie jeszcze chyba nie, tak samo są polakierowane, ale naprawdę ładniejsza. To jest gorsza płytka, bo już chyba VG-, no i okładka gdzieś tutaj przecięta była. Nie, tutaj kawałeczek, myślałem, że bardziej przecięta. No w każdym razie wkładki w porządku. Teraz Carpenters Live at the Palladium. Carpenters Live at the Palladium, czyli występowali w Londynie i ten koncert został zarejestrowany i wydana została właśnie ta płyta z tego koncertu. A co tu między innymi mamy? There is Kind of Hush, Jambalaya, Strike Up the Band, It's Wonderful, Words of Concerto, to akurat nie znam ich. Close to You, For All We Know, Top of the World, Ticket to Ride, Only Yesterday. Mnóstwo fantastycznych przebojów, zwłaszcza na drugiej stronie tej płyty. Bo z pierwszej strony faktycznie oprócz Jambalai i oprócz There is a Kind of Hush, to, no i Words of Concerto, ale nie w wykonaniu akurat Carpenters znam jak najbardziej, a reszta mi nic nie mówi. No dobrze, jeszcze raz Carpenters, tutaj za to wszystko mi mówi. Największe przeboje 1974-1978, metalizowana okładeczka, proszę bardzo. Okładka trochę tutaj uszkodzona, płyta w lepszym stanie. No okładka w sumie oprócz tego, że tutaj znieciona jest trochę, to dokładnie nie można się przyczepić, ale do płyty tym bardziej się nie można przyczepić, bo płyta jeszcze w lepszym stanie niż okładka. Voice of the Heart, głos serca i grupa Carpenters. Coś tu mamy takiego słynnego. Looking dreams now, sailing on the tide, you earn enough. No nie kojarzę sobie tych kawałeczków. Teraz Gloria Estefan i Miami Sound Machine. Anything for you, can't stay away from you and 1, 2, 3. Takie przeboje między innymi można znaleźć na tej płycie Bicha Say That. Oprócz tego. Ok, Eric Carmen. Przeczytaj tytuł. Boats Against the Current. Boats Against the Current. Amerykańskie wydanie, cut out, okładeczka, czyli okładka, płyta pochodzi z przeceny, Gatefold. W bardzo fajnym stanie płyta, zresztą możecie sprawdzić, bo te wszystkie płyty, które do tej pory pokazałem, są osiągalne już w tym momencie na stronie internetowej www.popmaster.pl i możecie sobie sprawdzić stan tych płyt. No i oczywiście ceny. Eric Carmen. Teraz coś ciekawego, państwa nie ma tego, ale płyty są w dalszym ciągu, jak najbardziej. Zresztą u mnie w szafie są chyba 2 czy 3 płyty. O jakie państwo chodzi? Ktoś pamięta DDR albo NRD? Jak zwał, tak zwał, ale wytwórnia Amiga wydała taką panią jak Mahalia Jackson. Mahalia Jackson, wytwórnia Amiga. 66 czy 68 rok. No to już płyta ma swoje i waży. Label przypomina mi Trojan Records. Trojan Records z kolorami. Biały z pomarańczem. Także jak to patrzę, to mi się kojarzy z reggae muzyką, a to przecież mamy do czynienia z jazz, gospel, co najwyżej z bluesem. Wet, właśnie mówię, że będzie padało. Już nawet kropiło, ale na chwilę się ustało. Także outside, na górze wet i tutaj wet. Wet, grupa wyjechała do Stanów Zjednoczonych, do Memphis i sesję nagraniową w Memphis, którą tam, utwory, które nagrali podczas sesji nagraniowej w Memphis, pojawiły się właśnie na tej płycie Wet, The Memphis Session. Ok, Kajagoogoo, White Fiddles, Białe Pióra i stąd pochodzi Too Shy kawałeczek, Too Shy, Hush. Ok, po Kajagoogoo jeszcze została nam Tracy Ullman i You Caught Me Out. Tracy Ullman. Kiedyś przeczytałem chyba w internecie taką historię. W Meksyku, zdaje się, na lotnisku
Samolot gdzieś tam do Miami był opóźniony wiele godzin i do mikrofonu, do którego tam proszą przejść do bramki takiej i takiej, podchodzi kobieta z chustą na głowie z dużymi okularami przeciwsłonecznymi i zaczyna śpiewać Girls Wanna Fun. Dziewczyny chcą się bawić. I co się okazuje, ta kobieta owinięta chustą z dużymi okularami to właśnie Tracy Ullman. I z nudów podeszła do mikrofonu i zaczęła śpiewać swój jeden z największych przebojów, w sumie największy jej przebój. A tu jednym z największych przebojów jest She's a Lady tego pana. Tom Jones, ten pan się nazywa, 71 rok i jego album pod tytułem She's a Lady. Ona jest damą. Okej. Barbara Streisand, Guilty. Barry Gibb, Barbara Streisand, Guilty, Woman in Love. Mnóstwo fantastycznej muzyki, fantastyczny aranż, bardzo fajna robota Barry'ego Gibba. No, oczywiście Barbara Streisand też. A tu mamy Mirę Mathieu, Meine Traume. Meine Traume, myślałem, że to moja trauma, sprawdziłem, ale nie. Moje marzenia, zdaje się, tak? Już nie pamiętam, bo to wczoraj sprawdzałem. Meine Traume, Mirę Mathieu, lecę, bo już zaczyna naprawdę padać. Donna Summer, Greatest Hits, Volume 2. Greatest Hits, MacArthur Park, Hot Stuff, Bad Girls, No More Tears, właśnie z Barbarą Streisand, z tego co pamiętam, i On the Radio. Ok, inna, jeszcze nie na koniec. Marlena Dietrich, The Magic of Marlena Dietrich. Słowa Przybylska śpiewała jeden z jej kawałeczków, Sag mir Wundin Blumenzin. Gdzie są kwiaty z tamtych lat chyba? I Casey and the Sunshine Band. Ok, Casey and the Sunshine Band. Dobra, żegnam was w tą deszczową pogodę. Uciekam, żeby okładki mi nie przemokły. To na razie, trzymajcie się.